Jako dziecko marzyłem o graniu w piłkę na wielkich stadionach z najlepszymi piłkarzami. Pracowałem, ćwiczyłem i jeszcze więcej trenowałem, żeby dotrzeć do dnia dzisiejszego, gdzie to marzenie spełniłem. Zagrałem na stadionie wypełniony po same brzegi z gwiazdami reprezentacji Polski i Brazylii, gdzie reprezentowałem jeden z krajów wraz z Ronaldinho? Tak, to co słyszycie, z tym Ronaldinho i wieloma innymi piłkarzami. Cześć siemanko, ja jestem Ziobero i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ale z racji tego, że jest bardzo dużo zapytań ogólnie całego wydarzenia, teraz wam troszeczkę powyjaśniam po kolei. Pierwsze na pewno główne to dlaczego, jak się tam znalazłem. Ja już wiedziałem o tym wydarzeniu praktycznie od nowego roku, czyli tak od styczeń, luty 2025 rok. Będę tam pomagał w promocji jakby samego wydarzenia i dzięki temu będę mógł oczywiście wziąć tam udział. Dla mnie to oczywiście była fenomenalna informacja, że nie dość, że zagram z reprezentantami Polski, to jeszcze z Brazylii, że ogólnie ich poznam i wszystko będzie tak fajnie i ogólnie wszystko będzie związane tak ultra profi z tym całym wydarzeniem. Zagram również na pełnym stadionie, co potem oczywiście okazało się przed samym wydarzeniem, ale jednak zagrałem na stadionie, gdzie było 55 tysięcy ludzi. No, myślę, że na większym stadionie nie zagram, ale tak się udało. Także tamtąd się wziąłem. Ale bez przedłużania zabieram was ze sobą i przeżyjcie to razem ze mną. Całość mojej dzisiejszej przygody rozpocząłem od zameldowania się w hotelu i później poznaniu mojej drużyny, czyli reprezentacji Brazylii. Potem wam wyjaśnię, jak to się stało. Pakujemy się na zbiórkę i jak prozawodnicy jedziemy z eskortą policji przez całe miasto i najczęściej pod prąd, bo nasz pas był tak zakorkowany. Autokarze Brazylijczycy w swoim stylu. I docieramy na stadion, gdzie czeka na nas rzesza fanów zbierająca autografy i zdjęcia. A następnie cel szatnia i znalezienie swojego miejsca. Powiem wam, że marzyłem kiedykolwiek o takim wejściu. Także jestem naprawdę, powiem wam, że nabity tymi wszystkimi emocjami, że sobie nie możecie wyobrazić. To jest takie fantastyczne, wręcz bym powiedział. A o takim, moi drodzy, uczuciu nie wiem, czy to słychać. No marzy chyba każde dosłownie, ale to każde dziecko. Stadion się wypełnia i ma być tutaj ponoć full ludzi. No dla mnie to jest uczucie nie do pomyślenia. Mam nadzieję, że to się jakby skończy bardzo dobrym wynikiem dla nas i że obronię jak najwięcej. W tym momencie oczywiście musicie walnąć lajka i subskrypcję, a ja w tym momencie na szczęście i mam nadzieję, że dobrze pójdzie. A żeby dobrze poszło, oczywiście musimy przejść do profesjonalnej rozgrzewki. Hello everyone, welcome to my vlog. This isn't my vlog obviously, it's my friend David here. Okay, main question. Yes. The result of the today. I would say four goals. Like, 4 goals? Yeah, 3-4 goals. Of course, hope we will win. Hopefully. Yeah, thank you. I teraz nie pozostało nam nic więcej, jak oficjalnie razem z Ronaldinho wyjść na murawę. Mecz czas zacząć. Powiem wam, moi drodzy, że jak już stoję tutaj, to nie wyobrażam sobie póki co jeszcze lepszego uczucia. Jak patrzy się z prawej do lewej i tu jest do samej góry full, fenomenalne. Ciarki przechodzą naprawdę. Powiedz mi, jakie to uczucie, krótko. Ciary, spełnienie marzeń, kropka. Ej, ale złapał się w tych 3 słowach. Powiem ci, że no spełnienie marzeń. Da się coś wyżej? Chyba Liga Mistrzów jakaś, normalnie musiałbyś chyba wbiec na kolanach. Amazing. Kurde, no niesamowite to jest. Ronaldinho, GOAT. Stary, my sobie z nimi zagramy na boisku. Rameczka? Fajnie by było. Kurde, stary, To wtedy- ja wtedy jadę na nogę i ja wskakuję na ten podest i robię tak. Za to wpadacie do Kacpra i jedziemy z meczem. Vamos! Podzonka. Nie spodziewałem się naprawdę. Wiedziałem, że tu będę na początku roku. No fenomenalne uczucie, naprawdę fenomenalne. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale zresztą wy to widzicie. Tylko co mogę powiedzieć, let's play game, play git. Polska reprezentacja od samego początku agresywnie. Błaszczykowski dochodzi do piłki, niestety strzał Grosika z 11 metra zablokowany. Czas na pierwszy pokaz techniki Ronaldinho. Brazylijczyk dochodzi do piłki i niestety był blisko. Dobrze się zachował, ale według mnie tam wyszła, naprawdę wyszła. I saw your face, it was like, oh shit, please don't do this. Mimo że pierwszą połowę spotkania zacząłem na ławce, to doskonale mogłem podziwiać każdy ruch z piłką Ronaldinho i naprawdę byłem pod wrażeniem, że pomimo upływu lat dalej ma to coś. Ja nie wiem tam, moi drodzy, co się dzieje, ale kocioł, wy to zresztą teraz lepiej widzieliście.
ma, moi drodzy, opcji, że tam był faul. Nie ma i jeszcze raz nie ma. Ale szukał. Ja bym dał rzutko jak na moim ostatnim meczu. A Polacy się nie zatrzymują. Świetna współpraca duetu z Dortmundu i groźne dośrodkowanie, ale bez bramki. Powiem wam, że nigdy dawno nie widziałem tak reprezentacji polskiej siedzącej, szczególnie na Brazylii. Stoją na połowie. Pazdan jest ostatni, który stoi na połowie przeciwnika. Naprawdę grają bardzo ofensywnie, oby nam ten mecz wyszedł. Teraz nie wiem, komu mam kibicować. W sumie dajcie znać, komu wy kibicowaliście. No i Kamil Grosicki cały czas w natarciu. Dobra interwencja. Ale wyrzut już gorszy. Sam na sam? Co tam się dzieje? Ja nie widzę. Nie, bo wybijali tą piłkę jakoś bardzo. Kurde, wydawało mi się, że on tam był 1 na 1, ale tam dalej są i... Nie, czyszczą. Ale gorzej, bo Grosik się rozpędza. Grosik, podaje. Ale tam chyba kto tam się pośliznął, nie widzę. Strzał. Zaczyna się meczycho. Nikt nie pozwala się dostać pod pole karne. I chyba Artur Borus, nie wiem, czy to jest nie jego pierwszy raz, kiedy ma piłkę w ręce. I chyba największą rzecz, którą zrobił Ronaldinho ludziom dzień, że teraz podszedł do rzutu rożnego i pomachał po prostu kibicom tak twarzą w twarz. To jest naprawdę chyba największe to, co wy możecie w sensie odczuć naprawdę, jak on, myślę, że wydaje się, że jest po prostu dla was. Zobaczymy, jak będzie jeszcze ze zmianami, ale mam nadzieję, że pogram jak najwięcej. Repka Polski. Nie. Co się dzieje? Wysunięcie Seba Mila. Helton. As a Polish guy would say, brawo, brawo! Jest very good. No dobra, ale tu złe podanie, ale zbrążył Grosik. La. Zobaczyć na żywo turbo Grosika i Zewniaka. Odhaczone. I spójrzcie sami, jak wygląda kontra wyprowadzona przez Ronaldinho. Ale w polu karnym mało. Dobra. 1-0 ze Szczupaka, z tego co dobrze widziałem. Co tu się, moi drodzy, dzieje, ale jak zaczęli! Wow! Now you're happy! Teraz się, moi drodzy, nas pytają w sumie, co my mieliśmy zrobić, czy się cieszyć, czy nie cieszyć. No teraz będziecie na mnie źli, no bo reprezentuję teraz barwy kraju, to musiałem się teoretycznie cieszyć, ale wiecie, wy wszystko jednak wiecie. Czy to były brazylijskie sanki? Wow! Ale moi drodzy Polacy cały czas atakują. Jędza. O, została chyba na linii. Będzie się kłócił. Na pewno. Ulala! Brawo! Tego się nie zapomina, moi drodzy. Niesamowicie intensywna pierwsza połowa, więc trener Nawałka postanowił już dokonać pierwszej zmiany. Co za Kubę? Leszkin. Mega przyjemność zobaczyć, jeszcze nie widziałem Kuby Błaszczykowskiego grającego na żywo. Nadrobiłem dzisiaj zaległości. W tym meczu nie można nawet zmrużyć oka, bo cały czas coś się dzieje. Maciej Żurawski zakręcił się z piłką i dośrodkował i... La! Zatańczyła piłka! Nie wiem, czy to była obrona, czy coś. It was a save? I think so. Musimy zobaczyć powtórkę. Spalony słupek. I chwilę później arbiter zakończył z gwizdkiem pierwszą połowę spotkania. Ja nie tracę czasu i zabieram się za rozgrzewkę, a wyłapcie kilka słów od Dziobiego z przyszłości. A pytanie, które potem się wzięło, to dlaczego akurat zagrałem w Brazylii? Jeżeli mam być szczery, to ja zmieniałem skład średnio raz na miesiąc, tak średnio mówię. Dlaczego tak się wzięło? Oczywiście na początku miałem zagrać w reprezentacji Polski, ale oczywiście miał być skład już ustalony, taki, który miał być od Adama Nawałki, byli już bramkarze, więc no tutaj mnie przerzucili do Brazylii, bo miało być tych mniej bramkarzy. Potem były jakieś tam
zmiany, coś tam, że jednak to będzie, że dlaczego ja jako Polak mam zagrać w Brazylii, no to z powrotem tam wróciłem. Potem było coś takiego, że jednak nie. Potem było też związane z reprezentacją Polski, że dobra, jednak bramkarz wyskoczył, że jednak zagram w reprezentacji Polski. Potem, że chyba trener Adam Nawałka nie chciał w ogóle, żeby tam byli jacyś tacy influencerzy w składzie Polski. To z powrotem wróciłem do Brazylii i koniec końców było tyle zawirowań, że dowiedziałem się, że okej, gram w Brazylii i tam już oczywiście zagram, już dostałem ciuchy, można powiedzieć, przygotowałem się, no i było tak, że zostaję Brazylijczykiem Zioberro przez 3R, bo mi taką mi zrobili koszulkę, w sumie nie wiem dlaczego, ale śmiesznie, ogólnie to fajnie wyszło i w sumie chyba wszyscy, nawet większość ludzi brała mnie na serio, że jestem z zagranicy, wszyscy do mnie po angielsku, coś tam mi to nie robiło problemu, ale jak wiedziałem, że ktoś jest Polakiem, chyba największe zdziwko miał Kuba Błaszczykowski, nie wiem, czy to było widać na kamerach, że przychodzi, tam zbijamy sobie piony, jeżeli szedł szpaler tych Polaków i on mówi tam do mnie good luck, a ja powiedziałem mu, że dziękuję i wzajemnie i on miał takie, co jest kurde, serio, musielibyście to zobaczyć, ja to widziałem, się wtedy naprawdę uśmiechnąłem. Zaczyna się druga połowa, obie drużyny wypoczęte. Pojawiło się też sporo zmian w każdym zespole, a ja tylko cierpliwie spoglądam na zegarek, kiedy selekcjoner zdecyduje się wpuścić mnie na boisko. Jednak to nie czas na brazylijską sambę, bo Polacy wychodzą z groźnym kontratakiem. Strzał Makuszewskiego, niestety niecelny. Reprezentacja Polski nie odpuszcza. Kolejny groźny rajd, wyłożenie na praktycznie pustą bramkę, ale bez bramki. - 64 minuta spotkania i w końcu polska dominacja musiała się na coś przełożyć. Jędrzejczyk dogrywa piłkę na 5. metr i... W międzyczasie widzimy kolejne zmiany, a na boisku meldują się kolejne legendy. Ale Brazylijczycy nie spoczywają na laurach. Wychodzimy z kontratakiem, precyzyjny strzał z rogu 16 i mamy wynik 2-1. Tymczasem prosta strata w polu karnym, Grosik, podanie i mamy bramkę, ale nieuznaną? Był spalony. Jednak po krótkiej chwili namysłu bramka zostaje zaliczona i mamy wynik 2-2 i w końcówce meczu wszystko zaczyna się od nowa. I w tym momencie nadchodzi ta wiekopomna chwila. Chwilę później, na co wszyscy czekaliśmy. Oficjalnie Zioberro wchodzi na boisko i w końcówce spotkania melduje się w brazylijskiej bramce. Samo wejście na boisko niesamowite, ale powiem wam, że odcięcie i skupienie się na pracy to w ogóle nie odczułem tych 55 000 ludzi, którzy byli na trybunach. Pełen emocji i zapału do grania wbiegam na boisko, a wy oczywiście przeżyjcie to razem ze mną. Brawo! Świetny przerzut reprezentacji Polski, Grosicki wchodzi w pole karne, na moje szczęście strzał obok słupka. I po tym wybiciu zabrzmiał ostatni gwizdek arbitra. Chociaż miałem jeden kontakt z piłką, że wybiłem ją. Penalty time. Penalties. A jako że na tablicy mamy rezultat 2-2, czekamy na decyzję arbitrów i oznacza to tylko jedno. Przechodzimy do konkursu rzutów karnych. Pierwsza 11, pewne wykonanie i 1-0 dla Brazylii. I czas na wielki moment. Ja kontra Kamil Grosicki. Stając oko w oko z takim zawodnikiem w konkursie rzutów karnych, nie wyobrażacie sobie, ile emocji przeze mnie przemawiało. Były takie momenty, że patrzymy sobie w oczy i zastanawiamy się, kto co zrobi, jaki ruch wykona i jak to się zakończy. Gwizdek sędziego. Kamil Grosicki nabiega do piłki. I wykończył to efektownie i skutecznie, niczym w Pucharze Polski przeciwko Filipowi Bednarkowi. A ja z perspektywy bramkarza, stojąc w tamtym momencie i debiutując na takim stadionie, przyznaję, że tego się nie spodziewałem i naprawdę dobrze to zrobił.
Niestety, Anarki. Bardzo ładnie to zrobił. Następnie Kesek versus Gikiewicz, influencer versus zawodnik ekstraklasy i były zawodnik Bundesligi. W oczach Kacpra widziałem delikatną niepewność, a uśmiech Gikiego myślę, że mocno mieszał w głowie. Nabiega do strzału i Gikiewicz górą. Idealnie przeczytał mocny strzał Kacpra. Po kolejnych dwóch strzałach mamy 2-2. Czas na moje wejście do bramki i kolejną serię. Tym razem Thiago Cionek versus ja. I naprawdę niewiele mi brakło, miałem tą piłkę na palcach. Już wiem jak czują się probramkarze, jak niewiele im brakuje w seriach rzutów karnych na profesjonalnych turniejach. Keeper lewy. Oj. Tak to się robi? Tak to się robi. Zasada, jak biegnie wolno, prawą nogą, da ci w twój lewy. Okej. Jeżeli biegniesz szybko, da ci po ukosie. A jak biegnie grosik? No ale to wiesz, niektórzy grosik. piłkarze nie no, lewego nigdy nie obroniłem 7-7, ale Okej. większość piłkarzy, którzy nie patrzą, wolno, tak, szybko, tam, a lewo tak samo, ta sama zasada. I niestety bramka kończąca konkurs rzutów karnych. Unlucky. Bad styl. Na pewno będę memem, jeżeli chodzi o wcinkę, ale zrobił to dobrze. No niestety, no nie był to mój mecz. Dobre jedno wybicie, dłuższe, jedno wybicie, piątkowanie lewą ręką. Dajcie znać, co wy myślicie, no to było jeden z fajniejszych meczów, myślę, w moim życiu. Mega przeżycie, naprawdę, jeżeli chodzi o, żeby to zrobić na żywo, po prostu wow.